To naprawdę jest centrum Perth. Dziś nie pokażę Wam Australii z folderu turystycznego. Zabiorę Was na zwykły spacer przez Elizabeth Key. Zobaczymy, ile jest ludzi, jak wygląda miasto. Normalny dzień, a po drodze zajrzymy jeszcze do małej galerii. Perth bez pocztówki. Chodźcie ze mną na ten spacer. Dzisiaj będzie trochę inaczej, bez zakupów, bez rachunków i bez wielkiego planu. Po prostu zabieram Was ze sobą. Często pokazuję Wam ocean, przyrodę, nasze okolice, ale pomyślałam, że dawno nie spacerowaliśmy razem po samym mieście. Zobaczymy więc, jak wygląda Perth w zwyczajny dzień. Zapraszam do oglądania. Nad rzeką stoi świt, w mokrej trawie śpi cień. Na dłoniach mam rosę i ciszę, co zna mnie. Wśród olch szuka mnie wiatr, przez liście niesie znak, że każdy mały krok to powrót, nie brak. I coraz bliżej brzask, i coraz ciszej lęk. Pod stopą miękki mych, pod sercem lekki wdech. Zostań, szept nad rzeką, zostań, gdy płynie dzień. Tak pięknie jest oddychać, gdy świat otula mnie. Zostań, szept nad rzeką, niech niesie mnie Twój ton. W Twoim świetle drży najprostszy dom. Na mokrych jabłkach blask, na kamieniu ciepły ślad. Ptak przysiadł na gałęzi, jakby znał mój adres od lat. I nawet stary most, gdy dotknie go ten cień, wydaje cichy ton, jakby mówił: zostań, chciej. I coraz bliżej drzew, i coraz dalej mróz. W koronie rośnie śpiew, w oddechu kwitnie wzrusz. Zostań, szept nad rzeką, zostań, gdy płynie dzień. Tak pięknie jest oddychać, gdy świat... I właśnie to zawsze mnie tutaj zastanawia. Perth jest dużym miastem, ale kiedy spaceruje się po centrum, nie zawsze ma się takie wrażenie. Nie ma tutaj tego pośpiechu, który kojarzymy z wielkimi metropoliami. Czasami jest gwarno, a czasami można trafić na moment tak jak dzisiaj, kiedy centrum wydaje się wręcz zaskakująco spokojne. A jak Wam się podoba takie centrum? Wolelibyście właśnie taki spokój, czy jednak więcej ludzi, kawiarni i miejskiego życia? Jesteśmy w jednym z najbardziej rozpoznawalnych miejsc w Perth, Elizabeth Key. I właśnie za takie miejsca lubię Perth. Kilka chwil wcześniej jesteśmy pomiędzy wysokimi budynkami, a za moment mamy wodę, przestrzeń i zupełnie inną atmosferę. W internecie oczywiście zobaczycie najpiękniejsze zdjęcia Elizabeth Key, ale ja chcę Wam pokazać również to, co jest pomiędzy tymi pocztówkowymi kadrami. Zwykłych ludzi, zwykły dzień i prawdziwe tempo tego miasta. Kiedy mieszka się gdzieś przez wiele lat, przestaje się patrzeć na takie miejsca oczami turysty. Człowiek po prostu tutaj żyje. Jedzie do pracy, robi zakupy, spotyka się z rodziną. A potem czasami biorę właśnie kamerę, zatrzymuję się i myślę, przecież ja mieszkam na drugim końcu świata i to, co dla mnie stało się codziennością, dla kogoś w Polsce może być czymś zupełnie egzotycznym. I właśnie dlatego nazwałam ten film Perth bez pocztówki, bo życie w Australii nie składa się przecież tylko z plaż, kangurów i zachodów słońca. Jest też zwyczajne miasto, czasami pełne ludzi, czasami zaskakująco spokojnie.
Małe galerie, kawiarnie, biurowce i ludzie idący po pracy załatwić swoje sprawy albo po prostu odpoczywają. I teraz jestem bardzo ciekawa Waszej opinii. Czy tak wyobrażaliście sobie centrum Perth? To są stare budynki, które widzicie tutaj przede mną. Przed sobą, nie przede mną. A może po dzisiejszym spacerze pomyślicie, Basiu, tutaj mogłabym albo mógłbym mieszkać? I dajcie znać. A tu biuro szeryfa, sheriff officer. No nic, pospacerujemy jeszcze chwileczkę. Wy tak wyobrażaliście sobie centrum Perth? Hotele, government house. A może po dzisiejszym spacerze dacie mi znać w komentarzu. Perth na tak, czy na nie? I dlaczego? Wiem, że każdy liść i każdy srebrny ślad mówią mi, gdzie iść, gdy cichnie cały świat. Zostań, szept nad rzeką, zostań, gdy płynie dzień. Tak pięknie jest oddychać, gdy świat otula mnie. Zostań, szept nad rzeką, niech niesie mnie Twój ton. W Twoim świetle drży najprostszy dom. Zostań, szept nad rzeką, aż zgaśnie woda w snach. I niech zostanie we mnie ten blask, ten śpiew, ten czas. A skoro spacerujemy dzisiaj bez większego planu, zajrzałam jeszcze tutaj. Trafiliśmy na małą galerię i pomyślałam, dlaczego nie. Właśnie takie nieplanowane miejsca są czasami najciekawsze. Nie jestem żadnym znawcą sztuki, więc nie będę udawać eksperta. Po prostu pokażę Wam, co przyciągnęło moją uwagę.